Witam serdecznie w kolejnym projekcie. Mam tutaj taką starą, przeciążoną oś od przyczepki. Tu nie wiem, czy kamera to odda, ale zbieżność ewidentnie już wyszła tej osi. Była przeładowana, ale to jeden z powodów. Z drugich powodów, dla których będę to przerabiał, to jest to za szerokie. Tu jest 1,40 m niemalże między kołami, a ja potrzebuję około metra, także za chwilkę sobie tą oś porozcinam i będę próbował ją przerobić. No i tutaj początek, gdzie nie ma podejścia pod gumówkę, to wydmuchałem sobie plazmą. A te gumy tam się palą, jest nieprzyjemna robota, dlatego dalej tutaj już czeka maszynka. Rozetnę sobie gumówką i mam nadzieję, że w ten sposób uda się odzyskać te półośki. No, trzeba by mieć do tego specjalistyczną maszynę, żeby wydobyć bezstratnie. Nie mam, więc muszę robić tak jak mogę. No i pierwsza półoś jest wydłubana i problem okazał się większy niż myślałem. Spodziewałem się, że tak może być, ale liczyłem, że nie będzie, bo wygięta jest półoś. Miałem nadzieję, że to na gumach się przestawiło, a tu jest półoś wygięta. Wybiłem ją sobie takim tutaj pomocnikiem. No i tym pomocnikiem spróbuję na kowadle, czy uda się wyprostować tą półośkę. Jak nie, no to będę coś myślał, kombinował inaczej to zrobić. No i teraz pokażę, jak krzywa jest ta półośka. O, mam nadzieję, że to widać. Coś nie chcę wyostrzyć. Tak, z jednej strony tak, z drugiej. Za chwilkę ustawię się, spróbuję to wyprostować. Jak się nie da, no to mam też plan B, bo to w takim stanie, to nawet przy takiej prostej maszynie jak ja buduję, to nie może chodzić. Tu jest ze 3 mm. Zobaczymy, uda się, to się uda, nie, to będziemy robić plan B. No i co zrobiłem? Przygotowałem sobie tutaj dwoma takimi małymi spawami. Przymocowałem element do prostowania na kawałku kowadła, szyny. I teraz zobaczymy, czy prosty argument siły sobie z tym poradzi. Jeśli nie, no to plan B. Trzeba to jeszcze raz spróbować przyspawać. No i niestety prostowanie się nie powiodło. Gdybym miał autogen i mógł to sobie nagrzać, to pewnie by się wyprostowało w 5 sekund, a tak to trzeba przejść do planu B, a plan B polega na tym, że te spoiny tutaj sobie odszlifuję. Wycisnę cały ten krzywy, całą tą krzywy profil i albo go skrócę i wspawam od nowa, albo zakupię cały nowy i na jednym kawałku to zrobię. I oto plan B się powiódł. Wycięte gumówką spoiny i wybita końcówka. Tutaj teraz spręta jeszcze odetnę, tu jeszcze jest troszeczkę krzywy, odetnę jeszcze, osadzę od nowa. To, że on będzie trochę krótszy, to mi nie przeszkadza, bo i cała oś będzie krótsza. Także widzimy się przy następnym etapie. Ja wciąż bez statywu, ale pokażę, co tu się dzieje. Końcówki tych półoś zostały odcięte, to co pokrzywione, poskręcane, zaszlifowane pod nowy spaw, a same
jakby to nazwać, wykorbienia. No, te części, które potem nachodzą. Teraz podgrzewam. Interesuje mnie temperatura w granicach 100 stopni, więc taki palniczek wystarczy. Jak będzie miało temperaturkę, nabiję z powrotem na tą półoś i będę spawał, to znowu pokażę. Ja wciąż bez statywu, ale jakoś udało się postawić Was na drabinie. Teraz pokażę, co się dzieje dalej. Półosie, jak pokazywałem, na gorąco były nabite. Rowki pofazowane wszystkie i teraz sobie to zaspawamy. No i półoś jak nowa. No, filmowanie z drabiny nie jest za wygodne, ale co tu się stało? Mamy jedną półoś spawaną, otworową, drugą osadzoną. Zaraz to zaspawam. No nie filmuję takich typowych rzeczy jak wiercenie czy spawanie, bo to chyba nudne jest. Lepiej zobaczyć, jak cały proces przebiega, niż jakieś tam takie detale. No i ostatnia rzecz, to będzie oś sztywna, nie jest przewidziana do jakiegoś wielkiego transportu, ale jednak, żeby gdzieś tam przetaczana po dziurach, bądź pod ciężarem własnym się nie zagięła, nie ugięła, nie połamała, no to spawałem sobie taki kawałek płaskownika jako wzmocnienie. Za chwilę skręcę koła i to już będzie oś gotowa. Pierwszy element z maszyny będzie gotowy. Także zapraszam do oglądania, bo będzie się działo. I tak oto oś skrócona, wyprostowana, odzyskała zbieżność. Także na tym kończę odcinek. Zapraszam do komentowania, oceniania. A jeśli kanał się podoba, to i do zasubskrybowania. Do spotkania przy następnej robocie.